Wierzcie lub nie, ale od ostatniego odcinka Dlaczego ja minęło już ponad 8 miesięcy. Kochani, nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że ja tęskniłem. To jest jak ta ciocia, którą widzicie raz w roku, no musicie już ją zobaczyć, no. Ja po prostu mam najgorszy odcinek Dlaczego ja dla was. Zapamiętaj raz na zawsze, każdy marynarz to pijak i babiarz! Co port to kobieta! Zapomniałaś, kto cię wychowywał? Robert do mnie dzwonił. Kto? Robert? Ale go chyba dalej kocham. nie mówić o tym Robercie! Co ty w ogóle znowu dziewczyno wymyśliłaś? Tutaj cały czas będzie najgorzej. Cały czas. Co ty tak tańczysz? Co? Sikać mi się chce. No to idź tam na końcu jest kawiarnia. Za daleko, nie zdążę. No to idź w te krzaki. To jest dobry pomysł. No ale Prezent ci przyniosłem. jaki prezent? Po co mi jakiś prezent? No i przecież słuchasz mnie, zerwaliśmy. Widzisz? Nowy szkabule. Kupiłem je specjalnie dla ciebie. Nie rozczaruję was tym odcinkiem. Będziecie mieli naprawdę niezdrową, graniczącą ze śmiercią dawkę cringe'u w dzisiejszym odcinku Ciumka i Loczki. Chciałbym przywitać nowych subskrybentów, ponieważ was jest ostatnio naprawdę bardzo dużo. Nie wiem skąd się bierzecie, ale bardzo mnie to cieszy, że jeszcze na tym kanale jestem w stanie tutaj przyjąć tyle nowych, zagubionych dusz. Jeżeli ktoś z was jeszcze ma dylemat, zostawi suba, czy może nie, to hej, może was motywować to, że za około 6 lat hejka Tulenka może przegonić ten kanał i może warto byłoby już teraz coś z tym zrobić. Kochani, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie nowe odcinki Dlaczego ja, a teraz lecimy do odcinka. Kinga postanowiła, że przyjdą do mieszkania wcześniej niż umawiali się z jej matką. Nie spodziewali się, że w mieszkaniu zastaną nietypową sytuację. Nietypową sytuację. To jest najbardziej traumatyczna sytuacja. Zobaczenie swojego rodzica w tej nietypowej sytuacji sprawia, że ty to pamiętasz do końca życia. Widzowie, czy wy mieliście tą nieprzyjemność zobaczenia nietypowej sytuacji? Ja może nie będę się dzielił takimi informacjami, aczkolwiek jestem z wami. Ja was rozumiem. W domu wydarzyło się coś bardzo dziwnego. Jak weszłam, to mama była prawie rozebrana. Jeszcze jakiś obcy koleś uciekał przez taras. No w pierwszej kolejności pomyślałam, że doszło do włamania, że... Jezu, jakie naiwne w ogóle myślenie. Ten pan się włamał i ukradł ci ubranie, mamo? Naprawdę? Naprawdę, córciu, zdjął mi ubranie wchodząc tutaj. Cóż za łobuz! Podczas obiadu Ilona Przyjemska zachowywała się zupełnie normalnie. Bardzo mi się podoba, jak szybko z tej sytuacji jesteśmy już na momencie, w którym kobieta ugotowała obiad i sobie jedzą łososia. Niesamowite. A sam chłopak córki sprawiał na niej dobre wrażenie. Kiedy jednak Kinga wyjawiła matce, że Robert jest kucharzem okrętowym i pływa po morzach, atmosfera uległa natychmiastowemu zepsuciu. 53-latka oświadczyła, że nie życzy sobie widzieć Roberta w ich mieszkaniu. Mnie to zawsze tak bardzo boli, ten lektor p***oli w tle. Opowiada to, co my byśmy mogli po prostu zobaczyć, posłuchać i zrozumieć. Największy problem paradokumentów jest to, że uznają swojego widza za kompletnego debila. I to prawdopodobnie jest główny czynnik, dla którego te odcinki są tak idiotycznie głupie i żenujące. To jest po prostu przepis na to, żeby zrobić najgorszą produkcję. Takiej reakcji mamy się nie spodziewałam. W ogóle nie dała mi dojść do słowa. Pomyślałam, że może była w szoku po tym, co się zdarzyło wcześniej. Ona była w takim szoku, że ci po prostu zrobiła łososia z sałatką. Po wyjściu Roberta dziewczyna nie może pogodzić się z bezwzględną postawą matki wobec jej związku z kucharzem okrętowym. Zapamiętaj raz na zawsze, każdy marynarz to pijak i babiarz! Co port to kobieta! Zapomniałaś, kto cię wychowywał? Czy w porcie mieszkają kobiety? Z tego co kojarzę, marynarze mają bardzo mało czasu i są jakby zajęci. Gdy przypływają do portu, to dlatego, że są w pracy i muszą zapakować rzeczy. Był obecny ojciec w twoim domu? Ale nie w twoim każdy. życiu? Nie każdy Skończyłam marynarz musi dyskusję! być taki. Masz mi w tej chwili obiecać, że więcej nie przeprowadzisz tego człowieka! Nie mogę tego zrobić. Masz mi obiecać, inaczej nie masz matki! Czego jest większy profit? Z matki czy z potencjalnego męża? To jest poważne pytanie. Że więcej nie będziesz spotykała się z tym człowiekiem! Ale mamo... Dziecko, ja chcę dla ciebie dobrze! Nie pozwolę ci popełnić błędów, które ja zrobiłam! Mało ci jeszcze? Dobrze, Tasę to... Co? Nie sądziłem, że tu ulegnie do konfirmacji, ja nie sądziłem, że jej krzyki cię przekonają, a ty masz takie... No dobra.
Rzeczywiście głupi pomysł z tym marynarzem. Płacz sobie, wypłacz się, ale się opanuj. Ona ma się opanować, ona siedzi cicho, to ty drzesz mordę, babo. Gdybym sprzeciwiła się matce, to rozpętałaby piekło. To nie skończyłoby się dobrze dla nikogo. Dlatego musiałam powiedzieć Robertowi, że to koniec. Słuchaj, może i mam 20 parę lat, ale dostałam karę na chłopaka, więc nie możemy się spotykać, marynarzu drogi. Jak się czujesz? Jak widać. Widzę, współczuję ci. Musi ci być przykro, co? Przykro? Robert, ja jestem załamana. Skarbie, ale zobaczysz, twoja mama się w końcu do mnie przekona. A poza tym ja udowodnię, że nie każdy marynarz jest taki jak, no wiesz, jak twój ojciec. Robert, ale to jest niemożliwe. Dlaczego niemożliwe? A czy ty mi wierzysz? Czy ty myślisz, że ja mógłbym ciebie skrzywdzić, zranić albo przestać kochać? Przecież to jest niemożliwe. Wszystko jest możliwe. Słuchaj, nawet jakbyśmy mieli spróbować, to bardzo trudne. Zaraz. Co znaczy, nawet gdybyśmy mieli spróbować? Ty chyba nie chcesz powiedzieć, że chcesz się rozstać, co? No nie mogłabym. No właśnie. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Ułoży się, twoja mama się w końcu do mnie przekona. O, on jeszcze nie wie, jak się zestra. Let's go. Kilka dni później Kinga nadal ukrywała przed matką swój związek z Robertem. Właśnie szykuje się do wyjścia na tajną randkę ze swoim chłopakiem. Córciu, a co ty robisz? Wychodzisz gdzieś? Tak, z koleżanką do kina idę. Jak z koleżanką do kina? Zapomniałeś, że będziemy miały gościa? A, faktycznie, ale może mogłabym przyjść później. Kochanie, ale to specjalny gość. Mówiłam ci o tym. Jezu, dlaczego ona nagle mówi zupełnie inaczej? Wygląda zupełnie inaczej. O co tu chodzi? Mnie trochę ta kobieta przeraża. Najwyżej się trochę spóźnię, no. Może się nie obrazi. Ale może się nie obrazi, a nie pomyślałaś o tym, że będzie mu przykro, tak? A co to za gość? Właśnie. Idź, otwórz i zaraz się przekonasz. No, otwieraj. To się szykuje jakiś bardzo nieprzyjemny prank, nie? O, cześć Kinga. Mogę? Możesz zamknąć tylko drzwi, jakby wystarczyło mi popatrzeć na jego twarz tak przez chwilę. No zaproś gościa, oczywiście, że możesz, kochany, wejdź. Jaki piękny bukiet. To nie jest bukiet, to jest gdzieś pomiędzy trawą a roślinką. No, weź gościa. Proszę, to dla ciebie. Bierz bukiet, chodź do pokoju, no proszę, no fajnie, że jesteś. Nie mogłam w to uwierzyć. Otwieram drzwi, a tam Karol Raco. No największa ciamajda w podstawówce. Jeszcze cały czas się za mną uganiał. No nie mogłam zrozumieć, co on tutaj teraz robi. Twoja mama ma plan, kurwa. Sprytny. Podczas posiłku z Karolem Racuchem Kinga orientuje się, że nie zdąży już na spotkanie z Robertem. 21-latka nie chce dać poznać po sobie rozdrażnienia tym faktem. Ja dobrze pamiętam, że ty informatykę studiujesz, Karolku, tak? Na którym roku? Tak, jestem na 4. roku, ale to już końcówka, więc zaczynam drążyć dział IT w firmie ojca. O, tata ma firmę. A czym się ta firma zajmuje? Tata prowadzi zakład pogrzebowy. Jeden większy w okolicy, stabilny biznes. No, stabilne, prawda, Kiniusz? Ja nie wiem, słuchaj, no neurobiologia może się rozwinąć, nagle się okaże, że ludzie przestaną umierać i co wtedy? Nigdy nie wiadomo, kiedy nastąpi krach w tym biznesie. No tak, zdecydowanie. Karolku, a masz jakieś zainteresowania, jakieś hobby? Co lubisz robić? Gram w Petrunk. Co? Grasz p***a? Co? Po polsku tak zwana gra w bóle. Bóle. No, ja słyszałam o tej grze, ale nie grałam nigdy. To chyba taka ciekawa faktycznie, tak? Powiem szczerze, w Polsce to jest mało popularna gra, No jest ogólnie mało popularna. ale ja mam rodzinę we Francji. To ja się tam wszystkiego nauczyłem właśnie. Wujek mnie wszystkiego nauczył od dzieciństwa. Kto? Wujek. Mógłbym godzinami obijać kulę o kulę. A, widzisz, jak świetnie, Kiniusia, może ty byś spróbowała, co? No co, Karolku, może nauczyłbyś Kingę? Możecie już skończyć tą scenę i zjeść tego kotleta do chuj. W ogóle jak dużo kotletów ona nasrała tam. To jest taki cringe. To jest za mocna dawka cringe'u, naprawdę, nie? O, oczywiście. Może miałabyś jutro czas? Jutro? Nie, jutro nie mam czasu. A może weekend? Ona będzie miała czas jakoś niedługo do twojego ojca wpaść, słuchaj. Na wizytę taką wieczną. Wiesz co, jestem bardzo zapracowana. Słuchajcie, widzę, że tak dobrze wam się rozmawia. Może byście szli dzisiaj, nie wiem, może na spacer do kina?
To jest doskonały pomysł. Tak się składa, że akurat mam 2 bilety na dzisiaj. Naprawdę? No córciu, zobacz, a ty masz dzisiaj wolne, no. To co, a na którą godzinę masz ten To jest seans? godzina? O której masz seans? O 20. No to za 2 godziny. To słuchajcie, zbieracie Idziemy? się szybciutko. Czemu oni 2 godziny przed idą do kina? To nie jest jakby lot do Madagaskaru, że trzeba kilka godzin wcześniej być na lotnisku. Kino to jest jedyne miejsce, gdzie się zawsze możesz spóźnić, bo są reklamy. Kino to tak ma przekminione, że zaprasza cię na 19, ale jak ty się spóźnisz 15 minut, to nic się nie stało. To jest najlepsza rzecz w kinie, by the way. Ja to już ogarnę. Córciu, zostaw to wszystko. No i dobrze się bawcie. No widzisz, jak się dobrze ułożyło. Fantastycznie. Nie miałam wątpliwości, że mama po prostu chciała mnie z nim zeswatać. I to z kim? Z Karolem Racuchem. Tam, wyobraź sobie nazwisko Racuch. Racuch. Kilka godzin później Kinga wraca z kina. Dziewczyna jest zmęczona towarzystwem niechcianego adoratora i liczy na to, że nie będzie musiała się z nim więcej spotykać. Na Kingę czeka jednak jej matka, która ma nadzieję, że córce podobał się czas spędzony z młodym informatykiem. Jak było, córuś? No, pooglądaliśmy film i w sumie tyle. Czyli było fajnie, tak? No nie było jakoś najgorzej, no ale to nie to. To nie jest facet dla mnie. Ale skąd możesz to wiedzieć? Po jednym wyjściu do kina? No ale mamo, takie rzeczy się wie. Czemu tego nie rozumiesz? No to dalej trzeba wychodzić z człowiekiem, nawet nie trzeba za bardzo z nim rozmawiać, wystarczy na niego spojrzeć. Ja go znam. Przyznaję, nie rozumiem. To w mojej ocenie Karol jest idealnym chłopakiem dla ciebie. To możesz z nim być jak chcesz. Jakby bierz go, mama. A moje zdanie się nie liczy. Mówię ci jeszcze raz, ja go znam. Córciu, ludzie się przecież zmieniają. Ja nie rozumiem, dlaczego nie chcesz dać mu jeszcze jednej szansy? Czy to tak wiele? Dla mnie tak. Proszę cię, pospotykaj się z nim. Zobaczysz, że ani się obejrzysz, jak przy Karolu zapomnisz o tym całym swoim Robercie. Guess what? Zgodziła się na to, żeby pójść na kolejną randkę. Boże. Ja się już tak cieszyłem, że nie pominęli tam te sceny w kinie i mam takie... Kinguj, złyczne. Nie tak to się robi. A jak? To jak cię masz gole ma w tej grze naprawdę duże znaczenie. Naprawdę, od tego zależy nasze życie. Pokażę ci, ale tutaj w tej grze liczy się umiejętność i dobra technika. Widzisz? Czy masz tak? I rzucasz po łapie. Widziałaś? Spróbuj teraz ty. Wierzę w ciebie, wiesz? Tak, tak. A co ty tak tańczysz? Wiesz co? Sikać mi się chce. Jezu, czy wy robicie parę dokumentów do Cartoon Network? No ja pierdzielę, jak można w ogóle taką wstawić scenę nieironicznie? Bo tak robią dorośli ludzie, nie? Jak chce im się siku, to tak robią jak w kreskówkach. W sensie, wiecie co? Ja po prostu mi brak mocy, żeby to w ogóle jakkolwiek skomentować. To jest aż tak żenujące. No tu iść tam na końcu jest kawiarnia. Za daleko, nie zdążę. No to iść w te krzaki. To jest dobry pomysł. O Boże, Racuch. Kinga? O, cześć Robert. A co ty tutaj robisz? No, Roberta w ogóle się nie spodziewałam. Na szczęście ta ciapa Karol poszedł sikać i miałam trochę czasu, żeby wymyślić coś, zanim nie wróci z tych krzaków. A wy wiecie, że ja jestem potrójnym rekordzistą świata w wysikaniu na czas? Naprawdę, nie żartuję. Jestem w stanie w kinie w jakieś 35 sekund skoczyć do toalety i wrócić na swoje miejsce. Będę właśnie w tym roku jakoś 13 sierpnia bronił swój tytuł po raz kolejny, więc no będę dawał znać, jak mi poszło. Granfule! No, ale nigdy nie mówiłaś mi o tym. A w ogóle to ze sobą mało rozmawiamy ostatnio. Ja mam wrażenie, że mnie unikasz. Dlaczego ty się nie odzywasz do mnie? Bardzo zapracowana byłam, a co robisz teraz? No, teraz to miałem iść na siłownię. A może chciałbyś iść ze mną na lody? No jasne, możemy iść. Czemu nie? Okej, to idziemy. Prowadź. Jak ona jest awkward, jaka ona jest awkward. Dobra, a co z tymi bólami? Co, ty tak sama tutaj grasz? Tak, sama. No dobra, to chodź. Idziemy. A ty co tu wyprawiasz? Kartonifikacja! Jak cię przycisło, to do szaletu. Kochanie, ja przepraszam, sikać mi się zachciało. Czemu jakaś baba chodzi po krzakach i patrzy na facet? Poza tym,
Co jest złego w sikaniu do krzaka? Gorzej jakbyś, nie wiem, sikał na środku chodnika. Sikać trzeba tak, żeby nie pokazywać nikomu swojej fujarki. No i to już jest okej. Nie zdążyłbym do toalety. Gdyby nie ta staruszka, to byłoby już po mnie. No musiałam w końcu skończyć z tym kabaretem z Karolem. Kilka godzin później, po udanej randce, Robert odprowadza Kingę na jej osiedle. Czym jest udana randka? Udana randka, nie pokłócili się. Dziewczyna nie chce, ze strachu przed matką, żeby 27-latek podchodził zbyt blisko jej domu. Jak już tutaj jestem, no to wszedłbym na chwilę i pogadałbym z nią, co? Nie, to jeszcze za wcześnie, naprawdę. Musisz uzbroić się w cierpliwość. Obiecasz mi to? Nie noś niebieskich koszulek, bo to się kojarzy z marynarzami, ona od razu dostanie trigger, nie? O mamuś, jak Kinga. wyglądasz, wychodzisz gdzieś. No, nieważne, córciu. Ona znowu wygląda zupełnie inaczej. Co się dzieje? Ja jej w ogóle nie rozpoznaję. Dobrze, że nie zmienia koloru włosów przynajmniej, bo to byłaby jak kameleon. Ale nie wrócę dzisiaj na noc. A, czyli z jakimś facetem się umówiłaś? Kinga, no proszę No kto cię. to jest? Córciu, proszę cię, daj spokój, dobrze? Jakie tu są podwójne standardy w ogóle, nie? Że tutaj się już nie może dopytywać, ona nie może nic wiedzieć, ale z kolei matka musi wiedzieć wszystko. Kochanie, właśnie, żebym nie musiała się martwić, to wiesz co? Poprosiłam Karola, żeby został dzisiaj u nas na noc. Co? Jak to? No, czeka na ciebie w domu. No, idź, córciu. Ale Idź tam do pieczary Karola! co, ja mam z nim zostać całą noc? Kinga, zostawiłaś go dzisiaj w parku? Nie uważasz, że to było bardzo niemiłe? Więc proszę cię, idź do domu, przeproś Karola, no i no już, idź, Ale idź. mamo! Nie, mamo, no. To jest praktycznie handel ludźmi już na tym etapie z tą matką. Podczas wspólnego wieczoru w mieszkaniu Ilony Karol włączył Kindze swój ulubiony film. 21-latka, znudzona obrazem oraz towarzystwem Karola, zrobiła się bardzo senna. Karol jest stremowany intymnym wieczorem z dziewczyną, o której marzył już w podstawówce. Jezuniu, skąd żeście go wytrzasnęli też? Jezu, jak mnie zwija od oglądania tego i nawet nie rozumiem, co jest takiego specjalnego w tym odcinku, że to jest aż takie cringy. Kinga. Przestań być takim creepem, typie! Tak dobrze, kochanie. Wiedziałem. Robert, ale co ty tutaj robisz? Jezu, jakie to jest głupie. Jakie to jest źle zagrane, jakie to jest wszystko tak nie w czas, nie w punkt. Czy wy to robicie już specjalnie, bo ja mam wrażenie, że wy się podkładacie tylko pod to, żeby po prostu 100% moich komentarzy było skupione na stylistyce po prostu tego dokumentu. Nic nie potraficie patałachy tutaj nagrać i zrobić. Nic! Nie potraficie zagrać, nie potraficie tego zmontować, nie potraficie nic! Ja już dawno przeczuwałem w parku, że coś tu nie gra. Ej, kolego, zostaw moją dziewczynę w spokoju. Dziewczynę? Dziewczyna, a to z nim grałaś w parku, tak? No ale nie słuchaj go, ja z nim tylko grałam w bóle. Tylko grałaś z nim w bóle, tak? A przed chwilą, jak się wtulałeś w jego ramiona, więc kochanie, to co to było? Robisz do mnie idiotę? Bo mi się przyśniłeś, rozumiesz? To było do ciebie, Przyśniłem ci się, w ramionach obcego frajera, tak? Ej, tylko nie frajera. Oni nawet nie będą się potrafili bić, to nawet to nie będzie ciekawe. Karol Raców jestem. Ty, Karolku, ja zaraz racucha zrobię z Ty już ciebie, chyba co? powinien stąd wyjść. Przestańcie, słyszycie? Dobra, masz rację. Masz rację, już skończyli, bo tak by zrobili samce. Tak by zrobili, że natychmiast przestaliby sobie skakać do gardła, ponieważ kobieta powiedziała ej! I koniec, już starczy. Tak naprawdę to nie twoja wina. A z tą zrywam, koniec. Co? Ale Robert! Koniec z nami. Robert! Daj mi spokój. przestań. Robert, proszę cię! Nie przejmuj się. To jest takie durne! Zamknij się, to wszystko twoja wina! Sama sobie byłam winna. No nie powinnam zaczynać tego teatrzyku z Karolem. Dlatego powiedziałam mu, że ma wyjść i więcej nie wracać. Okej, fajnie, że to zrobiłaś, a dlaczego tego nie pokazaliście, jak to robisz? To nie ma sensu? Następnego dnia Kinga wymusiła na Robercie spotkanie. 21-latka za wszelką cenę chce odkręcić sytuację, do której doprowadziła, spotykając się z Karolem. Ja ci wszystko wytłumaczę, to nie tak jak myślisz. Tak? A jak jest w takim razie? Powiedz mi. No to wszystko to taki teatrzyk przed moją mamą. Chciała nas zeswatać ze sobą, no. My się tylko spotykaliśmy. Aha, a ty tak po prostu się na to zgodziłaś, tak? Tak, no wiesz jaka jest moja matka. No właśnie nie wiem, bo nie miałem okazji jej poznać. O Jezusie, ktoś chodzi po tym parku, chodzi tam z psem, to jest jego rutynka, a ci nagrywają w tym parku już po prostu
komuś będzie się to źle kojarzyło, no. Wy też czujecie, jak bardzo nie klei się jakby ton tej rozmowy z tymi emocjami, które niby chcieli nam sprzedać w scenie poprzedniej. Wszystko się po prostu jakby nie klei, no. No, ale my to wszystko naprawimy. Naprawimy. Kinga, jak ty to sobie wyobrażasz? Że teraz co, będziemy się we czwórkę spotykać? Ja, ty, twoja matka, jeszcze ten koleś, tak? No nie, no, zerwałam z nim. Zerwałaś? Chwila. Ja do tej pory myślałem, że zrywa się z kimś będąc w związku. Co ty gadasz? Jak to z nim zerwa? Ty z tym samym typem byłaś? Jak wygląda twój tok myślowy? Jezu, ty nie możesz być już bardziej awkward. Przyrzekam. Ratujcie mnie, stąd ja już tu nie chcę siedzieć. Ja już nie chcę więcej tego słuchać, tych twoich kłamstw. Rozumiesz? Gubisz się. Powiem ci więcej. Kilka dni temu z twojego powodu ja odmówiłem mojemu kumplowi roboty na statku, wiesz? I dzisiaj również z twojego powodu ja zgadzam się wpłynąć w ten rejs. Ale... Bo nam się po prostu nie uda. Ale to nie wybaczasz mi? Nie wybaczę ci, Kinga, i życzę ci szczęścia. Ale Robert... Na razie. Proszę cię. Jak Robert powiedział mi, że ze mną zrywał. To z matką zaczęła miłość życia. Tam od razu, tam miłość życia, tam. Ty, a co jeżeli ten chłop umawia się z jej matką? Wszystko jest możliwe. Ja tylko rzucam taką myśl, może to jest możliwe. To może uratować ten odcinek. Po rozstaniu z Robertem, Kinga była w fatalnym nastroju i mimo, że ukrywała przed matką, że nie spotyka się z ukochanym, postanawia powiedzieć jej prawdę. Co się dzieje? No, córciu, no powiedz, przecież mi możesz wszystko powiedzieć. Co się stało? Chodzi o to, że Robert... Ale co, Robert? Chcesz mi powiedzieć, że spotykałaś się z Robertem? Chociaż ciebie prosiłam? Kinga! No tak, spotykaliśmy się, ale już się nie spotykamy. No zerwał ze mną i wypłynął w rejs. Popłynął kajakiem w pizdu. Teraz przynajmniej możesz skupić się na związku z Karolem. Ale mamo, ja już nie jestem z Karolem, zerwaliśmy. Ale jak? Jak zerwaliście? Karol, ale co ty tutaj robisz? Przecież zerwaliśmy. No jak to co? Przyszedłem do ciebie. No ale... Prezent ci przyniosłem. Jaki prezent? Po co mi jakiś prezent? No i przecież słuchasz, nie zerwaliśmy. Zajrzyj. No, Otwórz to. no córciu, no Karol przyszedł, prezent ci przyniósł. No otwórz, no zobacz, co to jest. Widzisz? Nowy szkabule. Kupiłem je specjalnie dla ciebie. Ja pierdzielę, wsadzę to w dupę, stary. No córciu, no widzisz, Karol cię kocha. Karol cię kocha! Zobacz, on się o ciebie troszczy, on cię kocha. Niech marynarz wróci, jest ciężko. Co by nie mówić, jak Karol był zdeterminowany, szalony. Ja go wywalałam drzwiami, on wracał oknem. No ale kiedy Robert ze mną zerwał, no stwierdziłam, że będę z Karolem tak na poważnie. Co ty gadasz w ogóle? You are hopeless. Dziewczyna często spotyka się z 22-latkiem w parku i rozgrywa z nim mecze w bóle. Wow, Kinga, znowu ci się udało wygrać. Gratulacje. Brawo, dziewczyna, brawo. Widzi pani Halinka... Z nimi chodzi pani Halinka na randki. Papa. Do widzenia. Jezu, nie lubię tej baby. Czy ona zawsze musi przychodzić, jak my tutaj gramy? Dziwisz się? Przełapała cię, jak sikałeś w krzakach. Ojejku, już sama mi tam kazała dziś. Co? Po tym jak ona go zobaczyła jak sika w krzaku, to teraz przychodzi regularnie w to miejsce? Co ona lubi zapach jego sików? O co tu chodzi? Jaki to jest sens tego? Dlaczego? To jest jakiś taki aspekt szaleństwa w tym parodokumencie, który sprawia, że ja go chcę dalej oglądać, powiem wam. Ten parodokument przekroczył ten poziom dziwactwa, że ty to oglądasz po prostu z zaciekawieniem. Kinga i Karol wrócili do domu, by pomóc Ilonie w przygotowaniu obiadu. Dziewczyna nauczyła się udawać, że jest szczęśliwa w związku z Karolem. Nawet lektor jakoś dziwnie mówi, nie? To wszystko jest takie dziwne. Nawet ona nauczyła się być szczęśliwa z Karolem. 21-latka zauważyła, że dzięki temu matka stała się dla niej łagodniejsza. Przestań tak mówić, stary. Przestań robić takie dziwne przerwy pod ostatnim słowem, który chcesz wypowiedzieć, ziom. Obrałeś już te ziemniaki? No, już kończę, wiesz? Boże, co tak długo? Kilku ziemniaków nie potrafisz ubrać. Już nie maruj, zaraz będą gotowe. Mamo! Tak?
Co tam, córciu? Co tu stało? Potrzeba jakichś ziół do tej zupy? A nie, tu tylko sól i pieprz. No przecież 5 razy sobie powtarzałam, że muszę iść i kupić pieprz. No i zapomniałam. To da się nie mieć pieprzu w domu? To się w ogóle pieprz kupuje? Ja myślałem, że sól i pieprz to jest domyślnie zawsze w mieszkaniu. Normalnie, że to respi się takie, że zawsze jest sól i pieprz. No, dobrze, to ja idę po... Pani Ilonko, Tak? ja kupiłem. Jest w szafce był. A jak to ty kupiłeś? No kupiłem. A skąd wiedziałeś? Właśnie, skąd wiedziałeś? Przecież... No jak wracaliśmy z parku, to już mówiłeś, że trzeba kupić pieprz. Co to jest za rozmowa? Oni gadają o pieprzy. Czy wam się skończyły już pomysły w połowie odcinka? I mieli się takie, kurde, ten scenariusz nie klei się. Dawaj, wstawimy po prostu rozmowę o pieprzu. Ostatnio jak coś gotowałem, to właśnie zauważyłem, że się kończył. No córciu, no nie mówiłam? No idealny chłopak. Tak, no, tak, idealny. A pokaż, jak te ziemniaki obrałeś. No spokój. Już mam gotowe tutaj, widzisz? O. Boże, to takie... Ty nie umiesz obierać w ogóle ziemniaków. Przecież to trzeba jeszcze obrać. No to już tyle. No przecież takie chcesz podać do pire? Każda ich rozmowa boli moją duszę. A poza tym, to jest paradokument, gdzie oni teraz gadają o pieprzu i ziemniakach w kuchni. Kiniuś, no dużo ostatnio myślałam i chyba najwyższy czas, żebyście zamieszkali razem. Co? No tak, córciu. To doskonały no pomysł. Beze mnie. Doskonały pomysł, pani Ilonko. Wiesz, nie będziemy siedzieć cały czas twojej mamy na głowie. Ta matka jest reżyserką jej życia. Tylko jest jeden problem. Mnie za bardzo to jeszcze nie stać. Ale dzieci, o czym ty mówisz? Ja mam oszczędności, no to... No na dobry start dla moich dzieci ja nawet mogę zasponsorować. Kilka miesięcy. Ale mamo, skąd ty masz oszczędności? No oszczędności, no myślałam o tym, że no przecież kiedyś wyjdziesz z domu, tak, no córciu. Powiem szczerze, nie wiem co mam powiedzieć. Ale wy nic nie mówcie, wy się tylko zastanówcie i dajcie mi znać, tak? Ty, no mam nadzieję, że to będzie jakiś zwrot fabularny, nie? Bo ja tu mam jakieś takie podejrzenia, że ta matka ma interes w tym, żeby oni byli razem. Nie mija nawet 5 minut, a ta babka przyłapuje swoją mamę, jak ta rozmawia o jakiejś hajcie. To już powoli potwierdza moją teorię. No ale nic sobie z tego nie zrobiła, wróciła na chatę, ale już jest podejrzliwa. Kinga martwi się, że matka ma jakieś problemy. Jany, co ci? Nic, wystraszyłaś mnie, kochani, wiesz? Masz przy tym jakieś tajemnice, Karolku? Ja? Skąd? Przecież ja nigdy nie... Dobra, wierzę ci. Chłopie, nie mów do mnie, bo zapomniałam, że nie lubię ciebie słuchać. Następnego dnia Kinga postanowiła odwiedzić matkę. 21-latka chce sprawdzić, czy na pewno wszystko u Ilony w porządku. 53-latka cieszy się z odwiedzin córki i szczegółowo wypytuje o to, jak jej się mieszka z Karolem. W domu na pewno nic nie macie. No nie mamy. Ale jak to nie macie? No przecież żartuję to. Córciu, daj spokój. Ale dobra, nie gadajmy tylko o mnie, mów lepiej co u ciebie. No a co u mnie? No nic u mnie, radzę sobie. Samotność mi doskwiera. No obiecaliście, że będziecie przychodzić i do tej pory dopiero pierwszy raz jak ty przyszłaś. No bo wiesz jak to jest, cały czas się urządzamy, nie możemy skończyć. No jeszcze moja uczelnia, no jeszcze zaczęłam nową pracę w kawiarni. Pracujesz? Mhm. No gratuluję, cudownie. No w końcu niedługo trzeba będzie się dokładać do czynszu. Ale jak to? Jak to do czynszu? Że ty teraz będziesz utrzymywała Karola? Nie, obydwoje będziemy. A no dobrze, ale właśnie a propos Karola, co u niego? Bo miał przyjść odebrać te swoje rzeczy, ale do tej pory go nie było. No ale przecież był. Karol nie. Karola nie było. Nie przyszedł po swoje rzeczy. Najgorszy paradokument, przyrzekam, najgorszy paradokument. Ja cierpię. Nie było go. No mnie mówił, że był. Nie, no nie było, ale to... Poczekaj, córciu, to ja ci przyniosę te rzeczy, to zabierzesz od razu do domu i weźmiesz... Nie trzeba, mamusiu, bo ja za chwilę do pracy będę musiała iść. Naprawdę, Boże, tak szybko, ale cieszę się, córeńko, że przyszłaś i nas odwiedziłaś. Jeszcze będę spadać. Jest takie, wiecie, oni do czegoś jakby zmierzają. Oni chcą coś wytłumaczyć, tą puentę pokazać, ale ta droga, ona jest tak mozolnie rozciągnięta, bez jakiejkolwiek fabularnej wartości. Te rozmowy są płaskie, nic nie wnoszące i bardzo przewidywalne. Dawno nie widziałem tak kiepsko skonstruowanej historii w czymkolwiek, co oglądałem w popkulturze. No ale ja słuchaj, umiałam coś powiedzieć, bo Robert do mnie dzwonił. Kto?
Robert, Ja ale go chyba daj dalej spokój kocham. nie mówić o tym Robercie. Co ty w ogóle znowu dziewczyno wymyśliłaś? Ona jak katapulta, ją tak wystrzeliwuje, ona ma taką odkleję, jak się pojawia w ogóle ten temat. Co ty tutaj robisz? Wróciłem. Ale co robisz pod domem mojej mamy? Przyszedłem cię zobaczyć, bo chcę z tobą porozmawiać. Po pierwsze, ja już tutaj nie mieszkam, a po drugie, chyba nie mam o czym rozmawiać. Kinga, no to powiedz mi w takim razie, gdzie mieszkasz, bo ja chcę cię odwiedzić, rozumiesz? Nie odpuszczę ci. Ja chcę z tobą porozmawiać. Ale ja teraz mieszkam z Karolem, rozumiesz? Zresztą wypłynąłeś w rejs na pół roku. Nieważne ile. Ważne, że mnie zostawiłeś. Kinga, wiem, przepraszam cię, wybacz mi. Ja myślałem, że jak ja wypłynę w morze, to zapomnę o tobie, ale się nie da. Ja nie potrafię przestać myśleć o tobie, rozumiesz? Tęskniłem za tobą. Tak nie mogłeś myśleć, że ani nie zadzwoniłeś, ani nie napisałeś. Nawet głupie wiadomości mi nie wysłałeś. Tak, masz rację, dobrze. Powinienem tobie wysłać cokolwiek, wiadomość, że ja nie potrafię żyć bez ciebie. Rozumiesz? Ja tak za tobą tęskniłem, ciągle o tobie myślę. Kocham cię. Tak, potem wypłyniesz i o mnie zapomnisz. Nie, Kinga! Posłuchaj mnie do końca, proszę cię. Ja już nigdzie nie wypłynę, rozumiesz? Nigdzie. No ale jak nie wypłyniesz? Przecież to jest twoja praca. Ale to był ostatni raz. Teraz byłem w Kairze, w kasynie i wygrałem mnóstwo kasy. Jezusie! Powiem wam tak, reżyser ma moc kształtowania rzeczywistości tak, jak ona ma wyglądać i tam nie bać konsekwencji scenariusza. Jeżeli mu pasuje, że w tym momencie całą jego postać można wyrzucić do kosza, wyciąć to słowo marynarz z jego osobowości, po prostu dać mu wygranie w kasynie jakieś losowe, no to działa i mamy rozwiązanie. Siemano. Naprawdę. A może to nie jest fortuna, ale pozwoli nam na to, żeby żyć tutaj, na miejscu. Żeby prowadzić spokojne, normalne życie. A ja otworzę restaurację, będziemy mieli lokal. Będę prowadził lokal, rozumiesz? Brzmi jak najgorszy pomysł na zainwestowanie swoich pieniędzy po dużej wygranej. No ale ja jestem z Karolem. No dobrze, okej, no to jesteś z Karolem. Ale powiedz mi, tak naprawdę, szczerze, czy ty go kochasz w ogóle? No widzisz? Dlatego zastanów się, proszę cię. Pomyśl o tym. Kinga, zaczekaj, Kinga! Nie odchodź, kocham cię, rozumiesz? Kinga! Boże, jaka dziwna scena jeszcze z tym. Może ona tak nagle odeszła bez słowa i ono nie... No. Dziewczyna zastanawia się nad tym, czy powinna burzyć dla Roberta świat, który zbudowała sobie z Karolem, w którego prawdomówność zaczyna wątpić. Wyglądasz jak 7 nieszczęść. Problemy sercowe. Halinka, idź szczać do krzaka. Weź, nie wkurwaj nas nawet. Skąd pani wie? Od razu to widać. Mów od razu. Co masz na sercu? Zobaczysz, jak ci ulży. A może będę mogła ci w czymś pomóc? Jest jakaś cipska baba. Ogląda, jak rzucają kulami, potem ogląda fujarki i kolegi jak sika i potem za nim chodzi po prostu mu za dupą. Kilka godzin później Kinga wraca na chwilę do kawalerki, żeby przygotować się do wieczornego spotkania z Karolem na placu do gry w bóle. Jej uwagę zwraca przewrócone krzesło i włączony laptop chłopaka. Co więcej, z laptopa wyraźnie słychać głos matki Kingi. Mówiłam ci, żebyś przestał do mnie przychodzić. Co, miałem cię zostawić? A co, jak on nas zobaczy? No i co z tego, że zobaczy? Przecież mówiłaś, że on nas wszystko wie. Bo wie. Groził mi. To wszystko przez tego Roberta. To ma takie k***wa nagranie. FBI! Ich laptop z informacjami, baza danych została zaktualizowana! Dajcie mi reżysera, nie? Kto to reżyserował? Bo on potrzebuje jakąś laurkę dostać, nie? Zrozum, człowieku. Groził? Człowieku, ja muszę coś z tym zrobić. Tak, groził. Ty nic nie zrobisz, ja to załatwię. Co robisz? Stój! Nie mieszaj się do tego! No ja nic z tego nie rozumiałam. Z kim kłóciła się moja mama? Kto jej groził? No jeszcze, dlaczego to wszystko słyszałam na laptopie Karola? No postanowiłam szybko do niej pobiec i jej pomóc. To wszystko jest tak niekonsekwentnie, nierealistycznie podkręcone tylko po to, żeby jakkolwiek się kleiło z bardzo chaotyczną fabułą. Podsłuchałam twoją kłótnię z jakimś facetem, wiem, że ktoś ci grozi. Chcę ci pomóc. Podsłuchujesz mnie? Nie, ja cię podsłuchuję, tylko Karol. Karol, co ty wymyślasz? No tak, powiedz, on ci grozi? To
To nie jest tak, jak myślisz. Karol nic złego nie zrobił. On po prostu chciał mnie chronić, a teraz sam jest w niebezpieczeństwie. Puść mnie. Gdzie idziesz? Nieważne. Masz tu klucze i masz zostać w domu, dopóki nie wrócę. Bez dyskusji, Kinga. Nie sprawicie już, żeby komukolwiek zależało na tym dokumencie. Tutaj nie można mieć jakichkolwiek emocji, ponieważ to się właśnie dzieje, jeżeli historia nie jest konsekwentna. Jakby my nie rozumiemy tempa tego odcinka, bo go po prostu nie ma. Każda scena wydaje się, jakby była kręcona osobno i niezrozumiały sposób dla postaci, które odgrywają tę rolę. Więc ona nie jest nawet jakby chronologiczna we swoich reakcjach. Ja nam życzę, żebyśmy już dotarli do końca. Powiedziała, że mam zostać w domu. No ale ja nie wiedziałam, o co chodzi, więc postanowiłam ją śledzić. Śledząc Ilonę, Kinga dociera do miejsca, w którym była umówiona z Karolem. Dziewczyna zauważa, że 22-latek szarpie się z mężczyzną, którego widziała w towarzystwie matki. Źle trafiłeś, kochany! O co ci chodzi, człowieku? Zostaw mnie! Zostawię cię, jeśli znikniesz z życia Ilony i Kingi! Chyba sam kpisz, nie masz prawa ode mnie tego żądać! Ała! Ratunku! Dawid, zostaw to! Nie wtrącaj się! Ale co się nie wtrącaj? Prawie się realistycznie tam poprzewracali. Halo! Proszę cię! Zostaw go, roztrzaskam ci głowę! Córeczko, to nie tak! Ja ci to wszystko wytłumaczę! Jaka córeczko? Tak! Dawid, Pomocy! Ała! On mnie napadł, to jest jakiś psychol! Puszczaj, nie! Policja się zrespiła, to jest niesamowite. To jest niesamowite. I jeszcze sąsiadka, nie? Ona dobrze zna te krzaki. Włocha tam regularnie. Nie! Okazało się, że ten facet, z którym romansuje moja mama, to mój ojciec. Ten sam, o którym całe życie opowiadała mi najgorsze rzeczy. To jest niesamowite, że oni tak bardzo nie są w stanie tego opowiedzieć obrazem, że oni za każdym razem te takie najbardziej gruntowne momenty w tym dokumencie muszą na setkach nam tłumaczyć. Jesteście beznadziejni. Zabieramy wszystkich na komendę. Pani również. Przepraszam, ja bardzo chętnie, tylko czy mogłabym jeszcze z mamą coś wyjaśnić? Dobra, wylegaj to moich panów, a ja tu z panią zostanę. Tylko szybko. Chodź, mamo. Powiedz mi, dlaczego ten facet twierdzi, że jestem jego córką? Kinga, córko, to jest twój ojciec. Ja spotykam się z nim od kilkunastu miesięcy. Kilkanaście miesięcy to nie jest kilka lat po prostu. Dlaczego mówisz kilkanaście miesięcy? Tak, a wcześniej nie? Nie, spotkaliśmy się przypadkiem i połączyło nas. No, co? Serio, nie mogłaś o tym wcześniej powiedzieć? Nie mogłaś po prostu tego w ogóle nie mówić, fuj. No bałam się, że wykaże swoją słabość. Słabość? No, tak, no, wychowywałam ciebie sama, nie wziął ze mną ślubu, a mimo wszystko po tych wszystkich latach ja wciąż o nim myślałam. Poza tym... Poza tym? Umówiliśmy się z twoim ojcem, że nie będziemy nic mówić. Wychowywałam cię sama, uznałam, że kiedyś sama cię o tym powiem, a wtedy Karol dowiedział się o nas. Ja nawet nie wiem, skąd on się dowiedział, że Dawid jest twoim ojcem. Co wtedy? I wtedy zaczął mnie szantażować, że jeśli nie wynajmę wam mieszkania, to zdradzi nasz sekret, powie, że prowadzę się z marynarzem, a tobie zabroniłam. Właśnie. Kinga, ale ja nie chciałam źle. Często spotykałam Karola, mówił, że kocha cię od podstawówki, że będzie dla ciebie dobra, a jak powiedziałaś o Robercie, to postanowiłam was zeswadać. Kinga, wybacz mi, proszę. Już wolałbym, żeby tutaj jakaś ciąża się zrespiła, jak to z reguły jest w takich dokumentach, ponieważ to jest już takie naciągane, byleby dobić te 44 minuty, że to jest szok. Powiedz mi, córciu, po co ty mu mówiłaś o Robercie? Ja nie mówiłam. Jak to? To Karol powiedział, że to ty mu powiedziałaś. Karol wie, bo zamontował nas podsłuchy u ciebie, u mnie, w moim telefonie. Stąd wie to wszystko, o Robercie, o wszystkim. Chociaż Karol zachował się podle, to było mi go żal, no nie powinnam się w ogóle z nim wiązać. Ale mamy też mi było szkoda, bo ona tylko zgrywała taką ostrą babkę, a tak naprawdę... Jakie to jest wszystko po prostu... Nikogo nie obchodzi, kurwa. I ten Karol... Mam niego wyjebane, no. I we wszystkich was mam wyjebane. To była bardzo pogubioną kobietą. No i wtedy stwierdziłam, że wezmę życie we własne ręce. Według polskiego prawa... Czemu tu nagle lektor mi mówi, jak jest polskie prawo? Co wy gadacie? Nieuprawnione założenie i posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym, innym urządzeniem lub
oprogramowaniem w celu uzyskania informacji grozi karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2. Ilona i Kinga zdecydowały się jednak nie składać doniesienia na Karola, jeśli ten wycofa oskarżenia względem Dawida o pobicie. Kilka tygodni później Ilona i Dawid zjawiają się u Kingi. Jest także Robert, z którym na powrót zeszła się Kinga. No i się wszystko dobrze skończyło. Ej, nie będę miał kaca po tym paradokumencie, tyle wam powiem. Ja was najmocniej przepraszam z tego miejsca, że wy musieliście po prostu to oglądać. Bo to było po prostu tragiczne. Ja za to powinienem dostać po prostu paragraf, no. Na twarz, że ja pokazuję takie rzeczy, bo to szkodzi zdrowiu ewidentnie. To jest podręcznikowe szkodzenie zdrowiu. Najmocniej po prostu przepraszam was widzowie i mam nadzieję, że mi wybaczycie i że wpadniecie mimo wszystko na odcinek w niedzielę, na który was bardzo serdecznie zapraszam już teraz, bo wtedy, wiecie co, nagram może sobie jakąś szkołę na chillku, bo tam jakoś da się to zdystansować, to my już znamy. Ja nie wiem ile jeszcze będziemy musieli czekać na dlaczego ja kolejne, ale ja już znowu chyba potrzebuję przynajmniej trochę czasu. Może zaraz dowiemy co tam u kuchennych rewolucji u Magdy Gasiewco. Na razie słuchajcie, dzięki pięknie, trzymajcie się, no i pa pa. you.